Lato niestety dobiegło już końca i za kilka tygodni znów będziemy wysłuchiwać o wysokich poziomach zanieczyszczenia powietrza, a wiele polskich miast spowije ciemnoszara mgła. Będąc tak zainteresowani zdrowym trybem życia, czyli odpowiednią dietą, dużą ilością ruchu oraz snu, a także unikaniem stresu, nie możemy zapominać o tym, co jest równie ważne dla naszego zdrowia, czyli jakość powietrza, którym oddychamy na co dzień. Dlatego dziś omówimy sobie, czym jest zanieczyszczenie powietrza, skąd się bierze, jakie są jego konsekwencje dla naszego zdrowia oraz co możemy zrobić, aby sobie z nim poradzić. Zapraszam na materiał. Zanieczyszczenie powietrza jest wielkim wyzwaniem nie tylko dla środowiska, ale także dla naszego zdrowia. Problem ten ma tendencję rozwijać się w krajach uprzemysławiających się i w krajach, w których dochody zmieniają się z niskich na średnie. Ale tak naprawdę dotyczy on nas wszystkich, bez względu na to, czy mieszkamy w kraju rozwijającym się, czy rozwiniętym. 95% ludzkości mieszka w miejscach, gdzie poziomy zanieczyszczenia powietrza przekraczają normy wytyczone przez Światową Organizację Zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza można klasyfikować różnorako, na przykład ze względu na to, gdzie się znajduje, w pomieszczeniu czy na zewnątrz, a także ze względu na rodzaj materii, która powietrze zanieczyszcza. W tym materiale skupię się na zanieczyszczeniu powietrza zewnętrznego, ale warto też wspomnieć o tym w pomieszczeniach, ponieważ dotyczy ono 3 miliardów ludzi na świecie. Powoduje je gotowanie żywności czy ogrzewanie domu przy pomocy biomasy, np. drewna, ale także nafty, węgla lub nawet odpadów. Szacuje się, że na świecie każdego roku między 1,5 do niespełna 4,5 miliona śmierci jest spowodowanych właśnie przez zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach. Wróćmy jednak do zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Jednym z rodzajów smogu jest zanieczyszczenie ozonem i nie chodzi tutaj oczywiście o warstwę ozonową atmosfery, która chroni nas przed szkodliwymi promieniami słonecznymi, ale o ozon, który znajduje się w troposferze, czyli warstwie atmosfery najbliższej Ziemi. Z kolei zawieszony pył znacie być może lepiej pod nazwą PM2,5 lub PM10, czyli z angielskiego particulate matter, gdzie liczba oznacza średnicę tego pyłu. W przypadku PM2,5 zwykle jest ona mniejsza niż 2,5 mikrometra, a PM10 to pył o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Jest to pył zawieszony w powietrzu, będący efektem spalania benzyny, węgla czy drewna. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego w sumie rozróżniamy te pyły ze względu na wielkość, to już Wam tłumaczę. Chodzi o ich wpływ na zdrowie, który dyktowany jest tym, do jakich układów naszego ciała te pyły mogą się dostać. Tak więc PM2,5 jest najbardziej niebezpieczny, gdyż przez swój mały rozmiar może dostać się do krwiobiegu, a stamtąd do wszystkich organów i tkanek naszego ciała. Oprócz pyłu i ozonu mamy jeszcze takie zanieczyszczenia jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pyły metali ciężkich, trwałe zanieczyszczenia organiczne, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, do których zalicza się benzoapiren. Koniecznie zapamiętajcie tę nazwę, bo wspomnę o niej jeszcze w dalszej części materiału. Ale zamiast skupiać się na skomplikowanych nazwach, to może przejdźmy do części, w której wytłumaczę, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza. Ozon, który znajdziemy w najniższej warstwie atmosfery, nie jest bezpośrednio wydzielany do powietrza, ale powstaje w wyniku reakcji chemicznych, które zachodzą między tlenkami azotu a lotnymi związkami organicznymi. Dzieje się tak, kiedy zanieczyszczenia wydzielone przez samochody, elektrownie, kotły przemysłowe i inne źródła reagują chemicznie w obecności światła słonecznego. Jego największe stężenia obserwować możemy w terenach miejskich i podmiejskich, w dni słoneczne, przede wszystkim latem, choć nie tylko. Głównym źródłem emisji pyłów zawieszonych w Polsce jest tak zwana niska emisja, czyli np. spalanie węgla lub drewna w gospodarstwach domowych. To właśnie stąd pochodzi niemal połowa emisji pyłów PM2,5 oraz PM10 w naszym kraju. Kolejnym źródłem emisji pyłów zawieszonych są procesy spalania w przemyśle, a następnie transport drogowy oraz rolnictwo. Inne źródła pyłów zawieszonych to chociażby procesy produkcyjne, wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych, procesy spalania w sektorze produkcji, transformacji energii czy zagospodarowanie odpadów. Podobną listą źródeł charakteryzują się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, do których należy benzoapiren. Tutaj jednak niska emisja odpowiada za zdecydowaną większość emisji, bo ponad 80%. Następnie źródłami są kolejno procesy produkcyjne, zagospodarowanie odpadów, rolnictwo i transport drogowy. Jeśli chodzi o tlenki azotu, to ich głównym źródłem w Polsce jest transport drogowy i odpowiada on za 37% ich emisji. Kolejnym źródłem są procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii, 21% emisji,
Później mamy niską emisję, czyli znów gospodarstwa domowe, a następnie inne niż drogowe pojazdy i urządzenia, procesy spalania w przemyśle, rolnictwo i procesy produkcyjne. Tak jak już wspomniałam wcześniej, zanieczyszczenie powietrza jest wielkim wyzwaniem dla naszego zdrowia. Problem ten martwi tym bardziej, że jesteśmy w Polsce, czyli w kraju, który pod tym względem znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast znajdujących się w Unii Europejskiej, aż 37 z nich leży w Polsce. Już nawet krótka ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza może powodować problemy zdrowotne, gdyż ma ona niekorzystny wpływ na układ oddechowy, powodując chociażby reakcje zapalne. Zawieszony pył, ozon, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki zostały powiązane z częściej występującymi i bardziej dotkliwymi infekcjami górnych i dolnych dróg oddechowych, szczególnie u dzieci, które wdychają więcej powietrza na kilogram masy ciała w porównaniu do dorosłych. Światowa Organizacja Zdrowia informuje także o wzrastającej ilości dowodów, że zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa też na układ sercowy, ale może też przyczyniać się do udaru, choroby niedokrwiennej serca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc, zapalenia płuc czy zaćmy. Jak czytamy dalej na stronie WHO, istnieją dowody sugerujące negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego na ciążę, rozwój nowotworów, cukrzycy, zaburzeń poznawczych i chorób neurologicznych. Niestety, za złą jakość powietrza przychodzi nam płacić nie tylko zdrowiem, ale i długością życia. Oszacowano, że w całej Europie pył zawieszony przyczynia się do 100 000 śmierci rocznie, co odpowiada 725 000 lat życia straconych każdego roku w Europie. Około 20 000 Polaków rocznie umiera przedwcześnie przez zanieczyszczenie powietrza, choć w samym 2019 roku odnotowano ponad 40 000 zgonów spowodowanych przez pył zawieszony. Zewnętrzne koszty zdrowotne spowodowane złą jakością powietrza w Polsce szacuje się na około 110 miliardów złotych rocznie. A co z efektami benzoapirenu na zdrowie? Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne uznało go za substancję rakotwórczą i umieściło na liście razem z azbestem, dyniem tytoniowym czy alkoholem. Benzoapiren może powodować raka płuc, skóry i pęcherza. Niestety liczby dotyczące stężenia tego związku chemicznego w Polsce wcale nie napawają optymizmem. W Polsce najwyższe roczne stężenie tej substancji odnotowano w niewielkiej małopolskiej miejscowości Brzeszcze. Wyniosło ono w 2017 roku prawie 23 nanogramy na metr sześcienny, co stanowi blisko, uwaga, 2300% głównej granicy stężenia tej substancji w powietrzu. Na tej mapie widzicie, jaki procent populacji w danym kraju jest narażony na poziomy zanieczyszczenia powietrza przekraczające wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. W Polsce jest to 99,97% ludności, która jest wystawiona na zanieczyszczone powietrze. Dla porównania, w Norwegii jest to 2% populacji, w Niemczech 89%, we Francji 78%, w Wielkiej Brytanii 66%, a w Hiszpanii 41% ludności. W opisie filmu znajdziecie link do źródła tej mapy. Gorąco zachęcam Was do przejrzenia danych. Biorąc pod uwagę poziomy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i ich szkodliwy wpływ na zdrowie, zdecydowanie zachęcam Was do pobrania jakiejś aplikacji, która będzie pokazywać Wam stan powietrza w Waszym mieście. Warto sprawdzać ją szczególnie przed aktywnością fizyczną na dworze, by móc ją ewentualnie zaplanować na inną porę dnia, czy w ogóle na inny dzień, jeśli powietrze jest mocno zanieczyszczone. Jeśli już wychodzimy poćwiczyć na zewnątrz, na pewno lepiej jest to robić z dala od zatłoczonych ulic, nawet w dni, gdy normy jakości powietrza nie są przekroczone. Dlatego warto poszukać parku lub skrawka lasu, w którym aktywność fizyczna nie przyniesie skutków ubocznych w postaci wymienionych przeze mnie wcześniej chorób. W dni, w których zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie wysokie, odradza się otwierania okien, a w razie konieczności wyjścia na zewnątrz, dobrze jest po powrocie do domu uprać ubrania i wziąć prysznic. Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy materiał do najprzyjemniejszych nie należy, ale na pewno jest on bardzo ważny. Pamiętajmy, że walka ze smogiem już rozpoczęła się w wielu polskich miastach, ale aby była skuteczna, potrzebujemy m.in. wielu innowacji, przejścia na czystsze źródła energii oraz lepszego zagospodarowania odpadami. Mam jednak nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Waszą ciekawość, a jeżeli zapomniałam wspomnieć o czymś ważnym, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!